Dziadkowie nas często bardziej interesują niż rodzice. Dlaczego? Nie wiem. To jest jakiś mechanizm pamiętania. Może są bardziej ekscytujące, może to dawniej było, może oni na naszych oczach odchodzą, tak? To znaczy, jak ja zacząłem pisać Pensjonat, to właściwie ja zacząłem to robić w momencie, kiedy się zorientowałem, że całe to środowisko, no przyjaciół moich dziadków, mówiąc krótko, czy takiej przyszywanej, dużej, patchworkowej rodziny, odeszło, tak? Że ja właściwie wyszedłem na zero i zaczynam od takiego stopnia zero właśnie pisania, to znaczy już nie mam kogo dopytać o różne szczegóły, ale też, że na moich oczach, czy może na moich uszach kończy się pewien język. Doszedłem właśnie teraz, niedawno do wniosku. Pensjonat był pisany w latach 2006-2008. Ukazał się w 2009 roku. To już sporo czasu minęło. I ostatnio przyszło mi do głowy, że być może ja bym go już dzisiaj nie umiał napisać, z tego względu, że minęło kolejnych kilkanaście lat i że ja już mniej pamiętam. Nie tylko mniej pamiętam, bo się tam zestarzałem, tylko mniej pamiętam, bo po prostu więcej czasu upłynęło od tych żywej mowy, żywych dialogów, tego, co ja miałem w głowie jeszcze napakowane, kiedy to zacząłem pisać. Bo język bardzo szybko wietrzeje, on bardzo szybko gdzieś umyka nam. No i jak się za późno za coś zabierzemy, na przykład za późno się zabierzemy za różne historie rodzinne, to nie dość, że możemy nie złapać żywych naszych właśnie dziadków, spóźnić się, bośmy mieli wiele innych ciekawych spraw na głowie, bośmy byli bardzo młodzi i zajmowaliśmy się bieżącym życiem. Nie? I nie przychodziło nam do głowy, że oni nadejdą. A jak ich już nie ma, to bardzo szybko gubimy nie tylko ich pamięć, ale też na przykład ich język. On się szybciej eroduje niż nam się wydaje. A czy pisząc Pensjonat i będąc w tym miejscu, czuł Pan rzeczywiście słyszał Pan te głosy, czuł Pan obecność ludzi, których już nie ma? To moje pierwsze pytanie. A drugie, czy oni domagali się, żeby właśnie opowiedzieć o nich? Czy czuł Pan taki zew, taki rodzaj, może nie przymusu, ale rodzaj misji związanej z tym, że rzeczywiście Pan jest tu i teraz, żeby upamiętnić ich język, ich losy, wydarzenia, które się działy kilkadziesiąt lat wcześniej? Wydaje mi się, że to był bardzo intensywny taki emocjonalnie czas, bo ja też wskoczyłem we własne dzieciństwo, to znaczy ja się rzeczywiście po raz pierwszy od wielu lat tam po prostu mieszkałem przez jakiś czas, tak, więc to sobie odtwarzałem różnego rodzaju codzienne rytuały, no i jadalnia, posiłki, no spacer po ogrodzie, różne takie. Więc rzeczywiście sobie narzuciłem taki rytm tego, jak to było, tylko że tych ludzi nie było, w związku z tym było pusto. Ja już nie byłem dzieckiem, w związku z tym tylko siedziałem z komputerem, byłem takim kronikarzem tego, co już nie istniało. Więc tak, więc to było bardzo intensywne, takie intensywne metafizycznie. Nie umiem powiedzieć, czy ja wierzę w duchy, tak? Chociaż mi się wydaje, że albo inaczej, czy duchy istnieją realnie, obiektywnie, czy raczej są takimi odciskami gdzieś w naszej pamięci, naszej świadomości, nieświadomości, że one gdzieś tam bytują, są takimi resztówkami na przykład po istnieniu różnych ludzi. To w gruncie rzeczy jest bez znaczenia, czy one istnieją jako taka zewnętrzna postać, to sobie gdzieś obiektywnie istnieje, tak, czy są wyłącznie w naszej głowie. Na dobrą sprawę to nie ma większego znaczenia, bo skoro one są w naszej głowie, to i tak istnieją. I tak, nie czułem obecność tych ludzi, to znaczy rzeczywiście taką gęstą obecność głosów, postaci. Wyobrażałem sobie, gdzie oni będą chodzić, gdzie oni się będą przemieszczać, co powiedzą.
czy to był jakiś obowiązek, że ja będę kronikarzem? Nie, znaczy ja to traktowałem troszeczkę ironicznie, ale też troszeczkę z taką złością. Zresztą na końcu książki, dla tych, którzy czytali tam, że wiedzą, tam jest taka scena, kiedy właśnie ci staruszkowie tworzą taki korowód i się prowadzą bohatera do lasu i pojawiają się tam, wychodzą zza drzew i troszkę są zazdrośni o to, troszkę oni uważają, że on jest ich właśnie takim reprezentantem i kronikarzem, a z drugiej strony są trochę zazdrośni. To jest ich świat i żebym ja już sobie poszedł. I wydaje mi się, że ta taka ambiwalencja w ogóle, na ile my przykuwamy, czy dziadkowie przykuwają nas do swojej własnej przeszłości, na przykład bez przerwy opowiadając o swoich wojennych przeżyciach, czy nas szantażując emocjonalnie i moralnie tym, że kiedyś był głód, w związku z tym musimy zjeść obiad do końca, bo w Uzbekistanie był głód. I na ile oni nas przywiązują do siebie, a na ile są trochę zazdrośni o swoje własne przeżycia, jak my się do nich wpakujemy z naszą własną pisaniną, to wtedy niekoniecznie sobie życzą. Wydaje mi się, że to takie napięcie tam istniało. Że tak, że troszkę on pociągnie naszą historię dalej, ale z drugiej strony tak naprawdę to jest nasza historia i niech on już sobie zacznie żyć swoim własnym życiem.